Dzień dobry, szanowni państwo, mam dla was bardzo ważną i ekscytującą wiadomość. Nasza firma Gotronic, niewątpliwy lider w sprzedaży kamer termowizyjnych na rynku polskim, właśnie rozpoczęła bezpośrednią współpracę z firmą HIK Micro, jednym z czołowych światowych producentów urządzeń termowizyjnych. Dzięki tej współpracy mamy dostęp do pełnej oferty kamer HIK Micro, bieżących aktualizacji technicznych oraz wsparcia prosto od producenta. Oznacza to nie tylko lepsze ceny i większą dostępność sprzętu, ale przede wszystkim jeszcze wyższy poziom doradztwa technicznego i obsługi klienta. Kilka słów o marce HIK Micro. To renomowany producent specjalizujący się w zaawansowanych rozwiązaniach termowizyjnych, wykorzystywanych m.in. w przemyśle, energetyce, ratownictwie oraz przez służby specjalistyczne. Kamery termowizyjne tej marki wyróżniają się znakomitą jakością obrazu, wysoką czułością termiczną, niezawodnością i łatwą obsługą, zarówno w wersjach ręcznych, jak i stacjonarnych. Co więcej, przedstawiciele HIK Micro odwiedzili niedawno naszą siedzibę Gotronic. Podczas tej wizyty przeprowadzili dla naszego zespołu kompleksowe szkolenie z zakresu obsługi i możliwości technicznych kamer termowizyjnych. Dzięki temu jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani do wsparcia naszych klientów, zarówno tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z termowizją, jak i profesjonalistów, szukających specjalistycznych rozwiązań. Jeżeli rozważasz zakup kamery termowizyjnej, zapraszamy serdecznie do kontaktu z Gotronic. Pomożemy dobrać odpowiedni model, przekażemy pełne informacje techniczne i zapewnimy wsparcie po zakupie. Gotronic i HIK Micro to połączenie doświadczenia, technologii i jakości, na które możesz liczyć. Zebrane mam na planie wszystkie kamery HIK Micro, które prezentowałem w poprzedniej części materiału i ważnym aspektem jest niejednokrotnie rozmiar kamery termowizyjnej. Najmniejsze kamery to są, widzą Państwo, te podłączane do smartfona, które tutaj mam. Złudne czasami jest przeświadczenie, że one są najmniejsze. Faktycznie, obudowa gabarytami jest najmniejsza, ale taka kamera nie pracuje bez podłączonego smartfona lub innego urządzenia odbiorczego. Oczywiście można tą kamerę umieścić na przewodzie przedłużającym typu USB i wtedy ona faktycznie jest mała, ale ten przewód jest zawsze troszeczkę ograniczony swoimi rozmiarami. I takim niepozornym zwycięzcą jakby na rozmiar jest kamera HIK Micro Mini X. To jest niezależna, z wbudowanym akumulatorem kamera, która też posiada obiektyw i ona oczywiście też korzysta ze smartfona, ale proszę zwrócić uwagę, że trzymamy ją w dłoni lub też przy pomocy akcesoryjnych uchwytów możemy ją przytwierdzić do smartfona, tableta lub uchwytem magnetycznym do powierzchni metalowych, ale ona w praktyce jest najmniejszą taką kamerą autonomiczną, bo ma akumulator, własną kamerę wideo, regulowaną soczewkę i tylko i wyłącznie używa bezprzewodowej łączności Wi-Fi do komunikacji z urządzeniem odbiorczym. Jak wyglądają te inne kamery termowizyjne? Tutaj jest linijka, mam nadzieję, że Państwo to widzą. Tutaj jest 10 cm. Ta moja wizytówka ma szerokość 90 mm, 9 cm i tak mniej więcej to wygląda ich rozmiary. Najbardziej takie smukłe to są te kamery termowizyjne, też niezależne z serii Pocket. A tutaj mamy już tradycyjne, takie klasyczne kamery termowizyjne, do jakich większość z nas jest przyzwyczajona, a więc modele z serii B lub tutaj modele z serii Eco, nieznacznie mniejsze i tak się one prezentują. Ale to jest oczywiście jakby element do pracy. Mogę tutaj Państwu zaprezentować, jak ewentualnie się ma rozmiar praktyczny, taki mały, kompaktowy aparat fotograficzny w stosunku do tej serii Pocket, prawda, to tak wygląda. Reporterzy, którzy używają większych takich aparatów bez lusterkowców, lustrzanek, tak wygląda gabarytowo, a więc widać, że ten rozmiar kamery termowizyjnej wcale nie jest największym takim rozmiarem i kwestia jest po prostu taka, że w dużej mierze tam, gdzie nie jesteśmy ograniczeni jakimiś małymi otworami, to jest kwestia przyzwyczajenia się do pracy z kamerą termowizyjną. Jak widzimy, firma HIK Micro ma duże pokrycie do wyboru, do koloru. Praktycznie rzecz biorąc, każdy rodzaj kamery termowizyjnej jest dostępny. Kamera termowizyjna B21L od HIK Micro
Dostarczana jest w takim kartonowym opakowaniu z kolorową grafiką. Widzą Państwo, jest taka rączka do przenoszenia. Tutaj są wypisane jakby najważniejsze parametry, ale ja tradycyjnie Państwa zapraszam i odsyłam na stronę producenta, która jest w języku polskim. A teraz przeprowadzę tak zwany unboxing, a więc pokażę, co otrzymujemy po zakupie w zestawie. Tu jest piankowa wytłoczka i pod tą piankową wytłoczką są dokumenty. Proszę zobaczyć i zwrócić uwagę, że mamy dodatkową możliwość rozszerzenia gwarancji o dodatkowe 180 dni. Jest świadectwo sprawdzenia kalibracji fabrycznej. Jest również drukowana instrukcja obsługi w formie książkowej i proszę zwrócić uwagę, że jest również dostępna wersja w języku polskim drukowana. Jest w języku polskim drukowana instrukcja, ok. Tutaj w tej piankowej wytłoczce jest sama ta kamera, do której zaraz wrócimy i zobaczmy, jakie są jeszcze dostępne akcesoria. Tutaj mamy miejsce niewykorzystane chyba, ale wszystko dla pewności wyciągnę. Tutaj nic nie ma. Ok, a więc tu jest jakieś miejsce na akcesorium i rzućmy okiem na razie, co jeszcze jest na tym wyposażeniu. W takim dodatkowym kartonowym opakowaniu mamy na wyposażeniu przewód USB typu C, a z tej strony jest zakończony, że tak powiem, wtykiem USB typu A więc włożymy go do komputera PC lub możemy zdjąć tą przejściówkę i mamy obustronny przewód USB typu C. Jest w zestawie, widzę, też taka uniwersalna ładowarka. Jest to ładowarka USB i czy są tryby szybkiego ładowania? Nie, to jest 5V, 2A, 10 A. Tu jest właśnie pod gniazdo chociażby do ładowania do tego przewodu, a tutaj mamy taką wielofunkcyjną ładowarkę i tu mamy różnego rodzaju wtyczki, dzięki którym ta ładowarka jest obsługiwana przez wszystkie wtyczki na świecie i wkładamy tą wtyczkę w ten oto sposób i mamy gotową ładowarkę. Gdzieś podróżujemy, wyciągamy tą wtyczkę i możemy, że tak powiem, się posługiwać tą termokamerą, tym bardziej, że ona jest ładowana poprzez USB, więc można wykorzystać każdą inną ładowarkę do smartfona, urządzeń przenośnych lub nawet poprzez komputer naładować. Jak widać, kamera wyposażona jest też w tą smycz i zaczynając tutaj już od samego dołu mamy gniazdo pod śrubę, a więc można tą kamerę przykręcić do statywu. Dosyć smukła konstrukcja. Tutaj obudowa jest lekko gumowana, 4 przyciski są gumowe, wyświetlacz, tutaj od góry mamy interfejsy i jest gniazdo do podłączenia USB typu C i tutaj widzimy, że jest ten czujnik termowizyjny i tutaj wskaźnik laserowy. I co jest ważne, w sumie do przechowywania, nie we wszystkich kamerach jest standard. Proszę zobaczyć, jest tutaj przesłona zabezpieczająca nam ten termowizor, ten czujnik termiczny przed kurzem, uszkodzeniami. I tak ta kamera się prezentuje. To jest taki szybki unboxing. Teraz tylko i wyłącznie ją na chwilkę uruchomię, żeby zobaczyć, a w dalszej części materiału przeprowadzę analizę. Jest uruchomiona, można wybrać sobie język, jest angielski, ale polski też jest. Jest też polski język do wyboru, ja to później też zaprezentuję. Zapraszam. Kamera termowizyjna od Hikmicro model B20S. Upewnijmy się, że to jest ten model, tak. Dostarczana w kartonowym opakowaniu, kolorowa grafika. Tutaj wypisane najważniejsze parametry techniczne. Dosyć atrakcyjne pudełko i już zaglądamy do środka. Państwa serdecznie odsyłam na stronę producenta, link podaję w komentarzu, gdzie w języku polskim producent pokazuje wszystkie jakby parametry techniczne tej kamery. Tradycyjnie, jak tutaj Hikmicro dodaje, że tak powiem, certyfikat kalibracji fabrycznej jest tutaj dodany.
Jest też, co ważne, dba o polski rynek. Jest drukowana instrukcja w języku polskim. Już Państwu tutaj pokazuję. Jest w języku polskim. Ona też jest dostępna w wersji elektronicznej. Tutaj jest schowana sama ta termokamera. Widać, tu jest nadrukowany ten symbol. Odkładam na razie tą kamerę na bok. Jest piankowa wytłoczka, wewnątrz której umieszczone są akcesoria. I to już jest nie moja pierwsza kamera, którą rozpakowywuję. I jest co w tej kamerze na wyposażeniu. Tylko jest przewód USB. A nie, jednak tutaj chyba jest bardziej ekonomiczna wersja. Ładowarkę każdy ma, a więc w tym modelu B20S nie ma ładowarki. Mamy tutaj uniwersalny przewód. W ten sposób on ma oznaczenie i możemy tutaj poprzez tą przejściówkę też wykorzystać zwykłą ładowarkę lub posiadany power bank. A więc to wyposażenie odkładam na bok i ta kamera, jak ta seria B, ma takie same jakby budowę mechaniczną. A więc mamy tutaj tą smycz, tu jest miejsce do przytwierdzenia do statywu, standardowa śruba, a więc można wykorzystać statyw fotograficzny. Tutaj na górze jest za gumową klapką gniazdo USB-C typu wyświetlacz, 4 przyciski sterujące, obudowa jest lekko gumowana w czarnym kolorze. Tutaj mamy spust uruchamiający jakby zapis. Jak widzimy, tutaj jest napis, że kamery są odporne na upadek do 2 metrów i IP54 spełniają. Tutaj mamy diodę podświetlającą. Tutaj za tą przesłoną mechaniczną ukrytą jest ten termowizor, a więc ten czujnik na podczerwień, a na górze jeszcze jest wbudowana też kamera wideo, z tego co widzę. I tak ta kamera wygląda. OK. I przechodzimy do dalszej prezentacji. Ja ją tylko teraz szybciutko jeszcze uruchomię, żeby Państwu pokazać. Tutaj jest widoczne logo producenta, wyświetla się. I co ważne, te wszystkie kamery Hikmicro mają bardzo dopracowane to menu. Jeszcze tutaj sprawdzę na szybciutko, czy jest język polski, bo to większości klientów interesuje. Ja tą kamerą oczywiście będę się zajmował w późniejszych nagraniach. Zachęcam serdecznie, ale jak widzą Państwo, jest też język polski, jeżeli dla kogoś to jest ważne. I tak to wygląda. Zapraszam na kolejne odcinki, w których to zaprezentuję, a jeżeli zainteresowała Państwa ta kamera termowizyjna, to również zapraszam, bo mamy już duże doświadczenie przy sprzedaży tego rodzaju sprzętu. Kamera termowizyjna Eco 5 od Hikmicro. Jak widać, dostarczana jest w takim kolorowym opakowaniu. Tutaj widzimy oznaczenie modelu. I już Państwu prezentuję, co otrzymujemy w zestawie. Ściągam tą tekturową nakładkę. W komentarzu pod filmem umieszczam link do strony producenta, gdzie producent w języku polskim opisał tą kamerę w bardzo ładny sposób, a tutaj Państwu prezentuję, co otrzymujecie po zakupie tej termokamery. Jak widać, w środku znajduje się piankowa wytłoczka. Tutaj mamy jakąś informację, to jest nieważne. Do każdej kamery jest dostarczany certyfikat kalibracji fabrycznej wraz z numerami fabrycznymi. Jest też dostępna instrukcja w języku polskim drukowana. Już tutaj znajduję Państwu, proszę zobaczyć. Jest wydrukowana polska instrukcja, a więc producent dba o polski rynek. I pod tą piankową wytłoczką co otrzymujemy? Sama kamera termowizyjna, na którą zaraz rzucimy okiem. I jakie jest dodatkowe akcesoryjne wyposażenie w tym samym pudełeczku? Mamy tylko uniwersalny taki przewód USB typu CC lub dodatkowo nakładka USB typu A umożliwiająca nam komunikację z komputerem lub naładowanie wbudowanego akumulatora. Sama kamera dosyć mała, poręczna, seria Eco, model 5 rzymska. Jest smycz, możemy ją zamontować na statywie od aparatu fotograficznego. Gumowana czarna obudowa. Tutaj pod tą gumową zaślepką gniazdo USB typu C. Tak wyglądają, tutaj jest wskaźnik laserowy, czujnik termowizyjny, po środku ten największy i wbudowana kamera wideo. Tutaj mamy spust chociażby do robienia zdjęć.
wyświetlacz, 4 przyciski sterujące i tak ta kamera wygląda. Uruchamiam ją testowo. W dalszej części materiału, w kolejnych odcinkach zaprezentuję jej funkcjonalność. Proszę tutaj zobaczyć, umieściłem moją dłoń. Ewentualnie rzućmy też okiem do tego menu, bo wyznacznikiem tych kamer jest HIK Micro. Bardzo dobre dopracowanie, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego menu i dodatkowo większość kamer, jeżeli nawet nie wszystkie, mają wbudowany język polski i już widać, że jesteśmy w zakresie języków słowiańskich i też jest język polski. A więc tak wygląda Eco 5. Jeżeli zainteresowała Państwa ta kamera, proponuję kontakt z Gotronikiem bezpośredni z nami, a w dalszej części zaprezentuję jej praktyczne działanie. Dziękuję. Prezentuję Państwu kamerę od HIK Micro Model Eco. To jest cała seria kamer termowizyjnych i jak widzą Państwo, dostarczana jest w takim kolorowym opakowaniu i już prezentuję, co otrzymamy wewnątrz po zakupie takiej termokamery. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to w komentarzu pod filmem umieszczam link do naszej strony i do strony producenta, gdzie w sposób przejrzysty i klarowny zostały wyszczególnione wszystkie najważniejsze parametry oraz przykładowe zastosowania. Co otrzymujemy w zestawie? W zestawie z każdą kamerą HIK Micro otrzymujemy indywidualny certyfikat kalibracji fabrycznej, gdzie jest widoczny, że tak powiem, model, numer seryjny oraz data wykonania tej kalibracji. Jest też instrukcja drukowana w języku polskim i pod tą piankową wytłoczką otrzymujemy pełny zestaw. Jest sama kamera termowizyjna, którą tutaj widzimy, oraz na wyposażeniu, jak to przy tej serii Eco, jest przewód USB-C, dzięki któremu możemy naładować kamerę, prowadzić komunikację z komputerem PC i tu jest taka nakładka, dzięki której włożymy to do komputera lub ładowarki stacjonarnej, którą mamy nawet do smartfona. I jak sama kamera się prezentuje, to jest, mamy smycz, mamy tutaj gniazdo do przekręcenia do statywu chociażby fotograficznego, a więc standardowo współpracuje. Obudowa jest czarna, taka lekko gumowana, czuć, że produkt dobrej jakości. Spust, wyświetlacz, 4 przyciski sterujące. Pod tą gumową zasłonką jest klapką gniazdo USB typu C do ładowania i do komunikacji z komputerem. Tutaj mamy czujnik termowizyjny oraz wskaźnik laserowy. Uruchamiam tą kamerę teraz na szybko. Wyświetla się nam logo producenta. I już kamera działa, można prowadzić pomiary. Tutaj jeszcze Państwu zaprezentuję w dalszej części materiału, ale teraz na szybko. Te kamery mają bardzo dopracowane to menu, wszystkie, że tak powiem, funkcje są bardzo proste w obsłudze. Widać, że to jest produkt markowy i czy jest język polski? Jest język polski, co jest też ważne dla wielu osób obsługujących te kamery termowizyjne. Tak oto wygląda. W dalszej części materiału zaprezentuję praktyczne działanie oraz funkcjonalność menu. Dziękuję. Prezentuję Państwu kolejną kamerę Mini X od producenta HIK Micro. Proszę zwrócić szczególną uwagę, jeżeli szukają Państwo kamery termowizyjnej, bo to jest bardzo niepozorny model, który jest bardzo dobrze dopracowany i się odznacza dużą bardzo ergonomią. Dostarczany jest w takim oto kolorowym opakowaniu, gdzie mamy tutaj nadrukowane jego najważniejsze parametry techniczne oraz widoczne jest wyposażenie, ale ja tradycyjnie Państwa odsyłam do strony producenta, gdzie jest, strona producenta jest w języku polskim, gdzie są opisane parametry techniczne oraz przykładowe zastosowania. Po takim bliższym zapoznaniu się z parametrami będą Państwo zaskoczeni, jak bardzo funkcjonalna jest ta kamera. A teraz prezentuję Państwu, co otrzymacie po zakupie. W twardym, tekturowym opakowaniu, które może zostać użyte jako do transportu, mamy tutaj taką torbę z twardego tworzywa materiałowego z zamknięciem na zamek błyskawiczny i tutaj pod spodem jeszcze mamy dokumenty dostarczane wraz z kamerą i tradycyjnie każda kamera HIK Micro posiada certyfikat kalibracji fabrycznej, gdzie jest model wypisany, konkretny model oraz data produkcji. Dodatkowo jest dołączana instrukcja w języku także polskim. Wielojęzyczna jest instrukcja, już Państwu pokazuję, że jest też język polski, czeski, słowacki, jest język polski. OK, czyli to mamy na wyposażeniu. I co mamy w tym
materiałowym etui. Już Państwu pokazuję. Tutaj w tej kieszeni takiej siateczkowanej mamy tradycyjny przewód USB-C z dodatkową nakładką na USB-A, gdzie posłuży ona nam na przykład do włożenia do komputera PC lub ładowarki powerbanka w celu naładowania kamery termowizyjnej. Ta kamera ma wiele interfejsów i ma tutaj, jak może nie zauważyliście Państwo, jest aplikacja do komunikacji z komputerem dosyć rozbudowana, HIG Micro View. Jest też aplikacja do komunikacji z urządzeniami przenośnymi smartfon, tablet, Android i iOS-em. A więc wszystkie możliwe, że tak powiem, komunikacje z różnymi urządzeniami praktycznie rzecz biorąc jest wyczerpane. Pod tym klapką jest sama ta kamera termowizyjna, zaraz ją troszeczkę lepiej pokażę, oraz mamy dwa uchwyty. Tu jest przekładka, a więc tak wygląda to etui do transportu. Na pewno ta kamera nie zostanie uszkodzona. Sama kamera tak oto wygląda. Tutaj pod tą gumową osłoną mamy obiektyw termowizyjny i jak widzą Państwo, ma ona regulowaną ostrość. Dodatkowo w tym miejscu znajduje się kamera wideo, a więc to jest całkowicie autonomiczne urządzenie wyposażone w kamerę wideo, termowizor, wbudowany akumulator oraz moduły do komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi zarówno 2,4 jak i 5 GHz. Z tej strony tak wygląda. Obudowa jest lekko gumowana. Tu jest przycisk uruchamiający tą kamerę, nawet go przytrzymam. I ta kamera to jest kamera, potrzebuje zewnętrznego urządzenia odbiorczego w postaci właśnie komputera PC, smartfona i innych urządzeń. Ale chciałem Państwu coś innego jeszcze na sam początek pokazać. Mamy w zestawie dwa takie uchwyty bardzo funkcyjne. Pierwszy uchwyt w ten sposób się go zakłada beznarzędziowo i już się trzyma. Umożliwia nam wykorzystanie statywu fotograficznego i tutaj jest miejsce na to gniazdo, na tą śrubę. Dodatkowo w tych miejscach mamy dosyć mocne magnesy, gdzie możemy przytwierdzić tą kamerę do jakiegoś metalowego elementu i ta kamera się trzyma zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ja mam stanowisko, gdzie mam poprowadzoną rurkę nad stanowiskiem i mogę zbierać obraz termiczny bez trzymania tej kamery i w każdej chwili mogę zabrać tą kamerę, odrywając po prostu te magnesy. Natomiast normalnie pracujemy i możemy tą kamerę trzymać, tu jest takie nawet wyprofilowanie pod dłoń, żeby tą kamerę trzymać i gdzieś obraz odczytywać na zewnętrznym urządzeniu. Ale też jest możliwość obsługi jakby jedną dłonią. Tutaj jest taki uchwyt i w tym uchwycie możemy zarówno złapać smartfon, jak widzą Państwo, standardowa wielkość, lub nawet jest możliwość duży tablet w tej oto pozycji. Też jest możliwość umieszczenia tabletu, a więc wszystkie urządzenia z Androidem, iOS-em się zmieszczą na ten uchwyt i ten uchwyt, proszę zobaczyć, jego się beznarzędziowo do kamery zapina i wtedy mamy możliwość trzymania przy pomocy jednej dłoni całego zestawu, tak jak standardową kamerę termowizyjną. Tutaj nasze społeczeństwo, większość osób już jest przyzwyczajona do pracy ze smartfonem, nie wyobraża sobie życia, a więc tutaj, tak jak ze zwykłą kamerą termowizyjną, normalnie możemy operować i widzieć ten obraz termowizyjny. Jeżeli chodzi o działanie tej kamery termowizyjnej, ja jestem pod wielkim wrażeniem funkcjonalności tej kamery Mini X. Gdy przyjechała do nas delegacja producenta do firmy z prezentacją tych modeli, gdy ją zobaczyłem, to od razu zaświeciły mi się oczy. Tak prawdę mówiąc, nawet nie zwracałem uwagi na inne modele. Tutaj, że ma bezprzewodową łączność, to jest naprawdę bardzo dobrze, a jeszcze posiada takie praktyczne te uchwyty. Nic samemu nie trzeba sztukować, wszystko jest w zestawie w tej termokamerze. I ona posiada bardzo dobre parametry. Ja przygotuję kilka różnych nagrań. Już mogliście się Państwo z takim pierwszym nagraniem zapoznać. Kamera ma dobrą bardzo rozdzielczość termiczną. Dodatkowo ma taką tryb Super IR, a więc gdzie jest aproksymacja tego obrazu termicznego do jeszcze wyższej rozdzielczości.
I co najważniejsze, ta kamera cechuje się bardzo atrakcyjną ceną, wynoszącą w maju 2025 około 1600 zł brutto. My dla naszych stałych klientów lub dla oglądających, gdy się ze mną skontaktują Państwo, możemy zaproponować jeszcze indywidualne ceny. Zapraszam na kolejne materiały, gdzie będę prezentował tą termokamerę i na tyle przypadła mi do gustu, chociaż posiadam już kamerę termowizyjną inną, to też będę tą wykorzystywał i w moich nagraniach, gdzie będę prezentował inne urządzenia, produkty, narzędzia, to też będę miał podgląd termowizyjny z wykorzystaniem tej termokamery, bo naprawdę cechuje się ona bardzo wysoką ergonomią, także jeżeli nawet posiadają Państwo jakąś kamerę termowizyjną, polecam, na pewno nie będziecie Państwo zawiedzieni. Dziękuję, zapraszam na kolejne materiały. Prezentuję Państwu kamerę Mini 2 V2 od HIK Micro. Jest to przystawka ze złączem USB-C do urządzeń typu Android lub smartfonów iPhone lub do komputera PC. Zestaw dostarczany jest w takim kolorowym, kartonowym opakowaniu. Najważniejsze parametry, ale zachęcam Państwa do odwiedzenia strony producenta, do którego link podaję w komentarzu, oraz do odwiedzenia strony gotronic.pl, gdzie tę kamerę można kupić. I już Państwu prezentuję, co otrzymamy po zakupie tego urządzenia. Tradycyjnie producent dodaje drukowaną polską wersję instrukcji. Tutaj Państwu już pokazuję. Jest język polski, widać. W zestawie otrzymujemy takie twarde etui z zamknięciem na zamek błyskawiczny i w zestawie mamy tutaj ta kamera termowizyjna, już mi chciała wypaść, ale zaraz na nią kolej przyjdzie. Jest przedłużacz USB typu C, żeby tą kamerę przedłużyć i wtedy ona, kamera termowizyjna, i wtedy podłączamy tą kamerę do telefonu typu smartfon. I nie musi ona być bezpośrednio przytwierdzona, tylko niczym endoskop możemy w trudno dostępne miejsca zaglądać. Skoro już mamy tą kamerę w ręku, to Państwu ją pokażę. Ona ma dosyć małe wymiary zewnętrzne. Mam tutaj tą moją linijkę. Jest to jedna z mniejszych kamer termowizyjnych. Parametry jej są oczywiście w opisie, ale tutaj mogą Państwo rzucić okiem, niech tylko ta kamera złapie ostrość. Jak widzą Państwo, ona dosłownie ma ponad 40 mm, 45 nie przekraczała. Cały ten korpus jest aluminiowy, chłodny, nadrukowane są tutaj te parametry i tutaj jest ten czujnik termowizyjny i cechuje się on rozdzielczością 256 na 192. To jest więcej niż potrzeba do większości zastosowań. Dodatkowo oprogramowanie posiada ten tryb Super IR, który aproksymuje, czyli programowo zwiększa tą standardową fizyczną częstotliwość, rozdzielczość do większej rozdzielczości. Dzięki temu te obrazy są bardziej szczegółowe, bardziej ostre. Tutaj, jak widzą Państwo, jest to gniazdo USB typu C, ale mamy też różnego rodzaju przejściówki. I proszę zobaczyć, to jest przejściówka przedłużająca, bo gdy używamy tej termokamery, to wkładamy ją do smartfona w ten oto sposób, żeby czujnik ten termiczny współgrał również z aparatem ze smartfona, ale też jest właśnie możliwość, że możemy wykorzystać taką tutaj przedłużkę, to jest, gdyby na przykład się okazało, że mamy założone jakieś etui na telefon, które nam ogranicza dostęp. Wtedy tak się prezentuje ten zestaw z przedłużeniem. Oczywiście to, co wcześniej Państwu prezentowałem w przypadku tego przewodu, też można tą kamerę skonfigurować, żeby pracowała jako, powiedzmy, to endoskop, a więc wkładamy tą przedłużkę do telefonu czy tam tablet i działamy jako przedłużenie. Również ten przewód można wykorzystać do podłączenia do komputera i wykorzystać komputer PC wraz z oprogramowaniem HIK Micro, które jest wspólne dla wszystkich tych kamer. I tutaj ostatnia ta przejściówka z USB typu C. I teraz możemy tą kamerę podłączyć do smartfona iPhone, prawda? Bo tu jest to złącze Lighting i tak wygląda ten zestaw. Jeżeli chodzi o funkcjonalność oprogramowania aplikacji,
odsyłam do innych moich materiałów, gdzie już tą kamerę prezentowałem. Również też będę ją prezentował w kolejnych nagraniach, ale też zachęcam po raz drugi do odwiedzenia naszej strony i strony producenta, gdzie są przykładowe zastosowania tej kamery wypisane. I jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to też proszę w komentarzu lub w korespondencji prywatnej do mnie pisać, a na pewno dla Państwa to sprawdzę. Dziękuję. Prezentuję kolejną kamerę przystawkę do smartfona model Mini 3 od firmy Hikmicro. Widać, że jest dostarczana też jak wszystkie inne pozostałe kamery w kolorowym opakowaniu. Wypisane są parametry techniczne. Odsyłam do naszej strony, link w komentarzu oraz do strony producenta, gdzie są opisane wszystkie parametry techniczne oraz przykładowe zastosowania. I już Państwu prezentuję, co otrzymujemy po zakupie takiego zestawu. A więc zewnętrzny karton jest kolorowy, a tutaj wewnątrz którego umieszczony jest drugi karton. To jest taki twardszy też karton i tutaj mamy nadrukowaną srebrną obwódkę i już Państwu prezentuję, co otrzymamy w takim zestawie. A więc tu jest ten taki zestaw, ale najpierw zobaczymy, jakie dokumenty producent umieścił przy tej kamerze. Jest drukowana instrukcja obsługi i proszę zwrócić uwagę, jest też wersja polska, a więc jest ta polska wersja. Jakie są akcesoria? Tutaj zobaczymy i mamy taką małe etui, które jest gumowane z zamknięciem na zamek błyskawiczny. To jest takiej dobrej jakości te etui, zresztą jak wszystkie akcesoria. Jest zaczep w postaci karabinczyka, chociażby do paska. Mieści ta kamera się w dłoni i tutaj mamy taką kieszeń z siateczką, wewnątrz której jest umieszczona ta kamera termowizyjna. I ta kamera Mini 3 ma regulowaną ostrość tego przetwornika do termowizji, gniazdo USB typu C. Tutaj czuję, bo to jest chłodniejsze. Ta kamera ma tam ten korpus, obudowę aluminiową i to jest kamera przeznaczona do współpracy ze smartfonami. I generalnie rzecz biorąc ją się w ten sposób używa, że wkładamy do złącza USB-C tą kamerę. Ona współpracuje, to co zapomniałem powiedzieć na samym początku, z różnymi systemami. Jest zarówno, patrząc się od strony tutaj prawej, aplikacja pod Androida, złącze USB-C i tutaj jest też aplikacja do PC-ta, która wykorzystuje oprogramowanie do obrazowania termicznego do Windows PC i wydaje mi się, że chyba też jest aplikacja pod smartfona, ale tutaj nie widać tego, więc się mogę mylić. Trzeba to sprawdzić. Coś mi się wydaje, że chyba pod smartfony nie ma. I jakie jest dodatkowe wyposażenie? Tak się prezentuje ta kamera, gdy już jest gotowa do pracy, a więc tak trzymamy. Tutaj aplikację trzeba uruchomić, ja to zaprezentuję w kolejnych materiałach. I tutaj jest ten termowizor i dodatkowo oprogramowanie też wykorzystuje kamerę wbudowaną w smartfon w celu chociażby mieszania tych barw. Jeżeli nie chcemy używać bezpośrednio tej kamery termowizyjnej, bo na przykład etui nam przeszkadza, to producent o to zadbał i proszę zobaczyć, jest tutaj w zestawie też taka przedłużka, dystans, a więc wkładamy to złącze do smartfona, a następnie z tą przedłużką tak to wygląda. Wtedy też trzeba troszeczkę bardziej uważać, no bo można nieopatrznie uderzyć w tą termokamerę i można sobie zrobić krzywdę, wyrwać gniazdo smartfona, ale nie ma problemu, można również ten zestaw wykorzystać i to jest takie najbezpieczniejsze chyba rozwiązanie, umieścić ten zestaw wykorzystując ten przedłużacz spiralny USB i możemy podłączyć tą termokamerę i wtedy operować. Jest taki atut, że ten telefon wtedy trzymamy w jednej dłoni i możemy zajrzeć w trudno dostępne miejsca, gdzieś tam w szafie elektrycznej rozdzielnicy, prawda, a więc tyle ona zajmuje, ale w większości wypadków będziemy korzystali, żeby mieć w jednej dłoni cały ten zestaw, po prostu trzeba wtedy uważać
W trakcie pomiarów, jak wykonujemy takie profesjonalne pomiary, to oczywiście, że tak powiem, jesteśmy tylko tym zajęci, a więc trzymamy w dłoni telefon, będzie wtedy uruchomiona aplikacja i dodatkowo użytkownik ma możliwość regulacji ostrości. To się przydaje zarówno gdy obserwujemy z bliskiej odległości, jak i z większej. Zwiększa nam to komfort po prostu pracy. W kolejnych materiałach zaprezentuję praktyczne działanie przy pracy z tą kamerą. Zapraszam. Prezentuję Państwu kamerę Mini 2 Plus V2 od HIK Micro. Jak widzimy, jest to kamera podłączona poprzez USB-C do urządzeń przenośnych typu smartfon, tablet, Android, iPhone'ów oraz do komputera PC za pomocą złącza USB. Jak widzimy, kartonowe opakowanie z kolorową grafiką, dosyć atrakcyjne. Tutaj parametry techniczne. Już Państwu prezentuję zawartość zestawu, a tradycyjnie odsyłam do strony producenta i naszej strony, gdzie można tą kamerę zakupić. Podaję link w komentarzu i już Państwu prezentuję, co jest w zestawie. Co ważne, strona producenta jest w języku polskim. Co otrzymujemy po zakupie takiej kamery termowizyjnej? Twarde, kartonowe opakowanie, wewnątrz którego jest materiałowe etui. Jakie są dokumenty? Jest dołączona instrukcja w języku polskim drukowana. Widzą Państwo. Oprogramowanie aplikacji na Androida, komputer jest też w języku polskim. Oprogramowanie umożliwia również generowanie raportów. I mamy tutaj takie materiałowe etui twarde, wewnątrz którego z zamknięciem na zamek błyskawiczny znajduje się cały ten zestaw, a więc mamy tutaj za tą siateczką ochronną przedłużacz USB-C. Za chwilę pokażę jego zastosowanie. Tutaj mamy samą kamerę termowizyjną i jako akcesoria mamy przedłużkę do portu USB-C. Na przykład, gdy mamy jakieś etui ograniczające nam dojście samej kamery oraz przejściówkę do starszych iPhone'ów, gdzie jeszcze nie ma tego złącza USB typu C, tylko jest ten Lighting i tutaj po prostu tą kamerę uzbrajamy w jedną z tych przejściówek. Tutaj mamy oryginalnie USB-C, możemy założyć sobie tą przedłużkę dystansującą i nawet jeszcze wtedy tą przejściówkę do podłączenia do iPhone'a, a więc takie są te akcesoria. Również można wykorzystać tą przedłużacz z zestawu, żeby tą kamerą dojść do trudno dostępnych miejsc. Ale standardowo tą kamerę używamy wraz z telefonem, tabletem i w ten sposób bezpośrednio wkładamy do telefonu i tak się prezentuje ten zestaw. Już Państwu pokazuję bliżej tą kamerę termowizyjną. Tutaj jest taki gumowy pierścień chroniący na czas transportu ten obiektyw termowizyjny. Złącze USB typu C, korpus, obudowa jest aluminiowa z metalu i co najważniejsze, tutaj ta soczewka ma regulację ostrości, a więc możemy obserwować obiekty zarówno z bliskiej odległości, jak i z większej odległości, z większego dystansu, a więc kamera ma uniwersalne zastosowanie. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to jeszcze raz się powtórzę, widzą Państwo, jest nadrukowane duża rozdzielczość 256 na 192. Dodatkowo wszystkie te kamery HIK Micro mają tryb Super IR, a więc aproksymację programową. Mówiąc potocznie, programowo jest zwiększana rozdzielczość do wyższej, dzięki czemu obserwowany obraz termiczny ma więcej detali i można rozróżnić różne płaszczyzny o zróżnicowanej temperaturze. Jeżeli chodzi o porównanie tej kamery gabarytowo z innymi modelami, to w następnym rozdziale przygotuję takie ujęcie i dla każdej z tych kamer będzie przygotowana osobna prezentacja. Zapraszam Państwa, jeżeli zainteresowała Państwa jedna z tych kamer lub jakiś inny sprzęt, na stronę gotronic.pl. Mamy w ofercie w sprzedaży te kamery. Służymy naszym doświadczeniem i pomocą przy doborze odpowiedniego sprzętu. Dziękuję za uwagę. Kamera termowizyjna Mini E od HIK Micro. Dostarczana też jest w takim kolorowym opakowaniu.
kolorowa grafika. Najważniejsze parametry Mini E, czyli prawdopodobnie wersja otwierająca w ogóle ofertę firmy Hikmicro i kamera ekonomiczna. Kamera podłączana do smartfona poprzez złącze USB-C i współpracuje z Androidem, iOS-em i również przy zastosowaniu przewodu połączeniowego z komputerem PC i rozbudowanym oprogramowaniem Hikmicro. Zastosowanie kamer termowizyjnych praktycznie rzecz biorąc jest nieograniczone i tak jak mówię, każdemu się przyda taka kamera termowizyjna, a nie każdy potrzebuje wyśrubowanych parametrów i to jest właśnie ekonomiczna taka wersja, gdzie możemy oglądać w termowizji poprzez smartfona otaczającą nas rzeczywistość. Dołączana jest polska wersja instrukcji, jest tutaj polska wersja instrukcji i co otrzymujemy w zestawie? Tutaj dodatkowy taki karton twardy i mamy materiałowe etui, wewnątrz którego umieszczona jest ta kamera termowizyjna i co mamy w zestawie? Etui twarde, zamknięcie na zamek błyskawiczny, rączka, tutaj jest kieszeń taka i mamy przedłużacz USB typu C do podłączenia do komputera PC lub wykorzystania tego przedłużacza jako przedłużka do smartfona. I tutaj jest ta kamera termowizyjna, jest piankowa wytłoczka, sama kamera ta termowizyjna Mini E, tutaj ten korpus, obudowa jest aluminiowa, wtyk USB typu C, tutaj tak wygląda, tutaj jest ta kamera termowizyjna, ten czujnik na podczerwień i w zestawie mamy też dwie przejściówki, a więc pierwsza to przejściówka jest do wykorzystania w iPhone'ach, a więc na wtyk Lighting. W ten sposób to wkładamy lub jeszcze mamy dodatkowo taką przedłużkę, jeżeli mamy jakieś ochronne etui na nasz smartfon, to można właśnie tą przejściówkę wsadzić i dopiero tą kamerę. A więc jest pełny komplet umożliwiający pracę z tą kamerą termowizyjną i to jest taka prosta kamera rozszerzająca możliwości naszego smartfona, tableta właśnie o oglądanie termowizji. Jak ta kamera gabarytowo wygląda w porównaniu ze swoimi starszymi braćmi? Tak, widzą Państwo, że to są miniaturowe takie te kamery, o wiele mniejsze niż smartfon. I tak się prezentuje ona na tle telefonu. Wkładamy to w ten sposób, aby ta soczewka była współbieżna z tymi obiektywami aparatu i resztę robi za nas oprogramowanie. Prezentuję kamerę od Hikmicro z serii Pocket, a więc taki ala aparat, model Pocket E. I jak widzimy, kamera dostarczana w kartonowym opakowaniu z kolorową grafiką. Producent dba o takie szczegóły i już Państwu prezentuję, co otrzymujemy kupując taką kamerę termowizyjną. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony producenta, gdzie wszystkie parametry techniczne zostały w sposób klarowny i przejrzysty opisany i również jest dostępna polska wersja strony producenta i możemy zobaczyć wszystkie interesujące nas parametry. Już wyciągam ten zestaw, a więc twarde kartonowe opakowanie, które możemy użyć też jako torbę do przechowywania. I co otrzymujemy w tym zestawie? Widzimy, że tu jest sama ta termokamera. Tutaj w tej przegródce mamy dokumenty dołączone do tej kamery, a więc tradycyjnie, tak jak przy wszystkich tych kamerach termowizyjnych, jest fabryczny certyfikat kalibracji kamery z indywidualnym numerem oraz datą wykonania. Jest instrukcja obsługi drukowana. Co ważne, jest ona też w języku polskim. Proszę zobaczyć, jest wydrukowana w języku polskim, a więc to są dokumenty. Tutaj mamy tą kamerę wraz z materiałowym etui i jest metalowa klamra do przypięcia na zamek. Dosyć wąskie to jest, zaraz się tym zajmiemy, ale jeszcze tutaj pod tą papierową wytłoczką mamy ukryty przewód zasilający tą kamerę, służący do ładowania wbudowanego akumulatora oraz komunikacji z komputerem PC. A więc wykorzystujemy powerbank, ładowarkę sieciową, jaką mamy, a z tej strony wkładamy do kamery i ładujemy wbudowany akumulator. Jest również w zestawie smycz i już Państwu prezentuję. A więc porządne takie saszetka na tą kamerę i
Ona jest w sumie nawet dosyć cienka, proszę zobaczyć. Tutaj niecałe 30 mm, grubość 3 cm, a więc jak trzymamy na pasku, niewiele grubszy niż standardowy smartfon. I już wyciągam tą kamerę, żeby Państwu zaprezentować. Tutaj są te narożniki takie lekko gumowane. Mamy duży wyświetlacz. Podobna budowa jak aparat fotograficzny, nawet tutaj specjalnie sobie przygotowałem. Mam tutaj w ręku taki mój podróżniczy, kompaktowy aparat Sony i proszę zobaczyć, jak on wygląda. Ten aparat jest nawet grubszy niż ta kamera termowizyjna i w tym względzie jest mniejszy, ale są to poręczne, że tak powiem, urządzenia. Tutaj, gdy się ten aparat uruchomi do zdjęcia robienia, to się wysuwa obiektyw, a tutaj ciągle pracujemy na takim płaskim a la smartfon urządzeniu. A więc teraz się zajmujemy tą kamerą. Jest tutaj taki uchwyt, żeby złapać sobie tą kamerę. Trzyma się nią w porządku w dłoni. Od spodu również możemy wykorzystać statyw od aparatu fotograficznego. Jest miejsce na tą śrubę. Tu jest miejsce, żeby sobie zabezpieczyć przed upadkiem i na rękę nałożyć tą smycz. Podobnie jak ja mam właśnie w tym aparacie. Zawsze na dłoń, na nadgarstek zaciągam i śmiało mogę jedną dłonią wykonywać zdjęcie. Podobnie jest tutaj, a więc wykorzystali doświadczenia od producentów aparatów. Przycisk uruchamiający kamerę oraz spust migawki. Tutaj mamy lampę błyskową w postaci diody LED, wbudowaną kamerę, normalną wideo oraz czujnik termowizyjny. I w tej chwili tutaj uruchomię tą kamerę. Widoczne jest logo producenta, się wyświetla i proszę zobaczyć, mam tutaj dłoń, jest podgląd na żywo, większa jakby opis tych wszystkich funkcji to będzie w późniejszym czasie. I tutaj, czy jest dotykowy ekran? Widzą Państwo, jest dotykowy ekran. To menu jest dosyć dopracowane i takie funkcjonalne i zobaczymy tylko jeszcze, czy jest polskie to menu. Tutaj się muszę troszeczkę poruszać. Aha, tu są ustawienia i czy jest możliwość wyboru języka. Jest tutaj angielski. O kurczę, koreański ustawiłem przez przypadek. Wróćmy do tego angielskiego. I czy będzie język polski? Jest również dostępny język polski. A więc jak widać, producent dba o ten polski rynek, bo nawet to menu, oprogramowanie do komputera, aplikacja też jest w języku polskim. Zapraszam na dalszą część, gdzie zaprezentuję funkcjonalność tych kamer. Dziękuję. Prezentuję Państwu kolejną kamerę z serii Pocket. Jak widać, dostarczana jest z kolorowym kartonikiem. Tutaj wszystkie parametry są wypisane. Jak ona wygląda w porównaniu z tą wcześniej prezentowaną. Jak widać, to jest wyższy model i już Państwu prezentuję, co otrzymujemy po zakupie takiego zestawu. Widać, tutaj jest ten zestaw i mamy tutaj w takim twardym etui z zamknięciem na zamek błyskawiczny, z nadrukowanym logo. Ten zestaw, za chwilę się nim zajmiemy. I tutaj wewnątrz mamy jeszcze dodatkowe wyposażenie. W tym czarnym kartoniku co jest? Jest ładowarka USB, dzięki któremu naładujemy urządzenie. Jest to standardowa ładowarka 5V, 2A, 10A oraz przewód USB, taki sam jak do wszystkich kamer dodawany, dwustronny USB-C i dodatkowo tutaj mamy taką nakładkę USB typu wtyk A do komunikacji z komputerem lub podłączenia powerbanka lub tej ładowarki z zestawu. Jeżeli chodzi o dokumenty, to tutaj w tym dodatkowym kartonowym boksie mamy, tak jak do wszystkich kamer termowizyjnych, indywidualny certyfikat sprawdzenia fabrycznego uwzględniający model, numer seryjny oraz datę wykonania i też jest drukowana instrukcja obsługi i instrukcja obsługi jest też w języku polskim drukowana, nie na przykład w wersji elektronicznej, ale też jest polska instrukcja. Proszę zobaczyć, jest polska instrukcja. I teraz zaglądamy to, co nas najbardziej interesuje do tego zestawu, a więc otwieram to etui.
z twardego tworzywa i wewnątrz którego mamy tutaj dodatkową taką kieszeń. Jest smycz, dzięki czemu możemy założyć to na nadgarstek i przytwierdzić do kamery tej termowizyjnej. I tutaj zobaczymy, jak wygląda ta kamera termowizyjna. To jest taka seria typu jak aparat. Obudowa jest gumowana i tutaj mogę Państwu zrobić takie mini porównanie. To, co wcześniej przed chwilką prezentowałem, tą kamerę Pocket E, i ja już ją wyciągam z tego etui i one są bardzo zbliżone jakby do siebie, jeżeli chodzi o gabaryty, a wręcz identyczne. Tak to wygląda. Ewentualnie to, co już przedtem prezentowałem też w porównaniu z typowym takim kompaktowym aparatem fotograficznym. Widzimy, jakie one mają rozmiary i tutaj ta prezentowana, gdy ten aparat uruchomimy, to jemu się wysuwa obiektyw, a w tej kamerze żadnego dodatkowego obiektywu nie ma. A więc przechodzimy dalej. Co jest? Tutaj mamy to miejsce na tą smycz, gniazdo pod statyw, wyświetlacz, 2 przyciski, tutaj uruchamiamy kamerę, spust migawki jakby, lampa błyskowa, czujnik termowizyjny i kamera wideo. Uruchamiam tą kamerę, żeby tak specjalnie nie przedłużać. I proszę zobaczyć, jest widoczne logo producenta. To jest wyświetlacz dotykowy. Menu jest bardzo przejrzyste i dopracowane. Jest też dobre wsparcie, jeżeli chodzi o aplikacje pod Androida, iOS-a, program komputerowy PC. I w dalszej części materiału ja Państwu to wszystko zaprezentuję. Wchodzimy też do tego menu i tutaj też na pewno można sobie wybrać język polski menu. Ja to później sprawdzę w kolejnej prezentacji. Tutaj już Państwu nie będę zabierał czasu. Interesują Państwa kamery termowizyjne? W firmie Gotronic do wyboru, do koloru mamy różne. Mamy duże doświadczenie przy sprzedaży i obsłudze tych kamer i na pewno jak się Państwo do nas zgłoszą, dobierzemy odpowiedni model spełniający Państwa wymagania. Dziękuję serdecznie i zapraszam na dalszą część w kolejnych odcinkach. Prezentuję teraz kamerę termowizyjną MW11W od firmy Hikmicro. Zestaw dostarczany jest w solidnej plastikowej walizce wyposażonej w pasek na ramię. Jak mogą Państwo zobaczyć, walizka jest naprawdę porządnie wykonana, ma wygodną rączkę do przenoszenia oraz zamknięcie. Już ją otwieram i zobaczymy, co znajduje się w środku. Wewnątrz jest piankowa wytłoczka, w której umieszczono wszystkie elementy zestawu kamery termowizyjnej MW11W. Mamy tutaj także certyfikat fabrycznego sprawdzenia z zaznaczeniem modelu i indywidualnym numerem seryjnym. Dołączona jest drukowana instrukcja obsługi także w języku polskim. A oto sama kamera termowizyjna. Przyjrzymy się jej bliżej za chwilę. Co jeszcze mamy na wyposażeniu? Dodatkowy akumulator. Pierwszy akumulator jest już w kamerze założony. Dwustanowiskowa ładowarka umożliwiająca ładowanie 2 akumulatorów jednocześnie. Przewód USB typu C do komunikacji np. z komputerem PC. Uniwersalna ładowarka sieciowa, do której można podłączyć różne wtyki sieciowe, w zależności w jakim kraju operujemy. Teraz pokażę, w jaki sposób założyć końcówkę przeznaczoną do gniazdek w Polsce. To bardzo proste. Wystarczy bez użycia żadnych narzędzi zdjąć nakładkę, wpiąć wybraną końcówkę i ładowarka gotowa jest do użycia. Następnie wkładamy końcówkę przewodu zasilającego do bazy i umieszczamy w niej 1 lub 2 akumulatory. Równie łatwo wymieniamy sam akumulator w kamerze termowizyjnej. Proszę zobaczyć, beznarzędziowo, bardzo podobnie jak w elektronarzędziach. Rzućmy jeszcze raz okiem na wnętrze walizki.
Widzimy tu dobrze dopasowaną piankową wytłoczkę, która zabezpiecza cały zestaw przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu oraz przed zabrudzeniami pyłem i kurzem. Jak wygląda sama kamera termowizyjna? Cała obudowa jest czarna, porządnie wykonana, przyciski gumowe, jest wyświetlacz. Pod gumową klapką znajdziemy interfejs USB typu C oraz gniazdo na kartę pamięci microSD. Od spodu kamera ma gniazdo na statyw, a pod klapką znajduje się czujnik termowizyjny. Dodatkowo kamera ma wbudowaną diodę LED do oświetlenia badanego obiektu oraz kamerę wideo. Jest spust migawki umożliwiający wykonanie zdjęć. Na koniec jeszcze włączę szybko kamerę, żeby Państwu pokazać jej działanie, ale w kolejnym odcinku zaprezentuję pełną jej funkcjonalność oraz przykładowe pomiary. Dlatego też zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę. Producent HIK Micro do wybranych serii kamer termowizyjnych proponuje akcesoria typu soczewki do kamer termowizyjnych. Jak widać, mam tutaj dwie soczewki dla różnych serii kamer termowizyjnych i każda z tych soczewek jest dostarczana w kartonowym opakowaniu i widzimy, że tutaj mamy jedną soczewkę makro i tutaj jest inna soczewka. Generalnie rzecz biorąc, są to takie nakładki na kamerę termowizyjną umożliwiającą obserwację z bliskich odległości, tam z przedziału 20-50 mm i mogą być też te soczewki wykorzystywane do oczywiście obserwacji nagrzewania się elementów elektronicznych na płytkach drukowanych PCB, ale również w innych dziedzinach, na przykład w mechanice do wyszukiwania jakichś mikropęknięć, także przy obserwacji jakichś małych elementów. I cena tych soczewek nie jest niska, a wynika to z tego, że nie są to zastosowane zwykłe szkła, tylko materiał tych soczewek to jest najczęściej jakiś german na przykład lub szafir i stąd ta wyższa cena, bo musi być to materiał przepuszczalny dla promieni podczerwieni. I tutaj mamy taką soczewkę przeznaczoną do serii B i w ten sposób to się montuje. Gdy mamy już tą kamerę termowizyjną, to specjalnie ta obudowa jest tak wyprofilowana, żeby nałożyć na kamerę właśnie tą nasadkę, czyli tą soczewkę makro i wtedy mamy możliwość obserwacji właśnie z bliskich odległości i tak samo ta kamera serii Pocket, czyli taki jakby aparat, proszę zwrócić uwagę, też jest tutaj takie specjalne miejsce, nasadka na obudowie i nakładamy to i to się nam trzyma, nie trzeba w żaden sposób przytrzymywać, regulować i wtedy możemy obserwować z bliskiej odległości te interesujące nas obiekty. Jeżeli chodzi o obserwację tych obiektów, w tej chwili tego nie prezentuję. Zapraszam Państwa do oglądnięcia materiału, gdzie będę indywidualnie testował, prezentował kamery termowizyjne właśnie z tych serii i pod koniec tego materiału też zastosuję te widoczne tutaj soczewki makro. Gdy już jesteśmy szczęśliwym posiadaczem kamery termowizyjnej z serii B lub E, to warto dokupić sobie materiałowe etui, torbę futerą na tą kamerę termowizyjną. Jak widzą Państwo, to jest specjalizowana torba, dostarczana też w kartonie z nadrukowanymi grafikami, wewnątrz której umieszczone jest właśnie to etui. Nawet są dołączone jakieś papiery, ale odkładam to na bok i sama torba w ten sposób wygląda. Jeszcze zajrzyjmy do środka i tak ona się prezentuje. W zestawie jest pasek z naramiennikiem. Tutaj mamy takie zaczepy do tej torby i torba z zewnątrz ma po obu stronach siateczkowane kieszenie, gdzie możemy umieścić na przykład przewód USB. Tutaj mamy solidne takie plastikowe zaczepy po obu stronach do przypięcia właśnie tego paska na ramię. Zamknięcie to jest na rzep. Tutaj mamy nadrukowane logo producenta. Wewnątrz też znajduje się jedna malutka kieszeń, też taka siateczkowana, ale gdzie tam możemy jakieś umieścić drobne elementy. Mam nadzieję, że to widać. Wewnątrz jest taka miękka wyściółka i jak te kamery
wkładamy. Biorąc pod uwagę, że zakup kamery termowizyjnej to jest dosyć wysoki koszt, warto dokupić taką torbę, chociażby ze względu na jej atrakcyjną cenę. Ona kosztuje w tej chwili maj 2025 99 zł brutto, to czasami nawet na aparat jest droższa torba fotograficzny. Na aparat fotograficzny również też należy dokupić sobie osobną torbę, żeby go nie zniszczyć. I proszę zobaczyć, tu mam kamerę wsadzoną z serii Eko. Gdy ją zapnę, w ten sposób jest i ona jest wtedy odporna na jakieś uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia zewnętrzne, a więc ta kamera z serii Eko bez problemu wchodzi. Mam tutaj kolejną kamerę z serii B, konkretnie B20S i zobaczymy, czy ona wejdzie. Tak się prezentuje i czy zdołamy zamknąć tą klapę. OK, też ona pasuje, czyli zgodnie z deklaracjami producenta warto sobie dokupić taką torbę od razu. Niewątpliwie dużym zainteresowaniem też wśród klientów cieszą się kamery termowizyjne konkurencyjnej firmy Unite. I w przypadku kamer UTI 716S i 712S, to są taki sam gabaryt zewnętrzny, czy ona będzie pasowała? Widać, że bez problemu wchodzi do tego etui, a więc też możemy sobie dokupić to etui do tych kamer z serii Unite. I tutaj drugi taki hit na polskim też rynku UTI 260B. I zobaczymy, czy ta kamera wejdzie do tego etui. Wkładam ją do końca. I niestety tutaj w przypadku tych kamer większych UTI 260B nie uda się złapać na ten rzep, a więc tutaj ewentualnie, jeżeli chcą się Państwo zdecydować na taki zakup, to niestety nie uda się do końca zapiąć tej torby. Ewentualnie można spróbować we własnym zakresie jakoś przeszyć tą kieszeń, ale to już nie ma sensu. A więc UTI 260B nie rekomendujemy tej torby. Na stole mam wypakowany statyw od HIK Micro przeznaczony do jego kamer termowizyjnych. Cały zestaw jest umieszczony w kartonie, jest piankowa wytłoczka na wszystkie te elementy i tutaj już mamy wypakowane te wszystkie elementy i co otrzymujemy w zestawie. Te wszystkie elementy to są metalowo-plastikowe, a więc jest solidna, ciężka podstawa na 4 gumowych nóżkach. Wymiary tej podstawy to jest 16 cm na 20, niecałe 5, 24 z kawałkiem i na tej podstawce jest też taka jakby guma, nawet to jest chyba może jakaś mata typu ESD, gdzie umieszczamy ten obserwowany obiekt. Jest w zestawie maszt aluminiowy z dodatkowym zabezpieczeniem i tutaj w tym miejscu też jest śruba do przykręcenia tego masztu do tej podstawy. Jest klucz sześciokątny w zestawie i tutaj mamy też oczywiście jeszcze ten uchwyt. Uchwyt jest bardzo solidny, tutaj jest ten korpus jest metalowy. Mamy tutaj taką śrubę do regulacji precyzyjnej wysokości. Te śruby to są metalowe, takie radełkowane. Tutaj jest dodatkowe zabezpieczenie, blokada na danej wysokości i tutaj mamy ten uchwyt. To jest taki uchwyt podobny jak do telefonów komórkowych i też właściwie możemy umieścić w niej smartfon wraz z kamerą termowizyjną, ale głównie ten producent poleca właśnie ten statyw do tych swoich kamer z serii Pocket, a więc tych takich ala aparat fotograficzny wraz z soczewką makro. Ja już montuję ten zestaw, ewentualnie jeszcze możemy sobie rzucić okiem do tej instrukcji, gdzie są umieszczone wymiary, a więc wymiary podstawy 160 na niecałe 25 cm, maksymalna wysokość to jest troszeczkę ponad 30 cm. Tutaj są wszystkie te elementy zestawu i jaka jest ta funkcjonalność, prawda? Tutaj widać. A więc ja się biorę za składanie, to jest dosyć prosta czynność, wystarczy tylko po prostu tą śrubkę przesadzić tędy, przykręcamy ten maszt szczuciem, gdy już jest dokręcony, to trzeba też szczuciem dokręcić przy pomocy tego klucza sześciokątnego. Nie wymaga to jakichś żadnych super umiejętności. Mamy już ten maszt zestawiony.
Tutaj następnie jest ten taki pierścień z tą śrubą blokującą i to sobie go blokujemy na jakiejś wysokości, prawda? I już jest maszt jakby gotowy do działania. Tutaj jeszcze zapomniałem powiedzieć, teraz mi się przypomniało, jest tutaj takie, mamy to sprężynowe rozwarcie szczękowe, ale jeszcze dodatkowo możemy bardziej to rozszerzyć. Wciskam tutaj taki przycisk, który jest i zwolniła mi się taka blokada i proszę zobaczyć, teraz mogę jeszcze rozciągać na większą szerokość. Ja tutaj mam linijkę i maksymalne to rozwarcie tego urządzenia to jest 180 mm, czyli 18 cm. Z tej strony mamy tutaj też taką gniazdo na śrubę, to jest chyba 1/4 cala, z tego co pamiętam, tak jak do aparatów fotograficznych. A więc teraz wkładam w ten oto sposób. Mam ten maszt przytwierdzony i tutaj, żeby w tym ujęciu było to widać, najpierw cofnę jeszcze tą śrubę blokującą, żeby ona nie wystawała mi tutaj poza obrys. OK. Wkładam. I tutaj pierwsza blokada to jest ten pierścień. To jest takie zabezpieczenie i teraz też mogę wykorzystać tą śrubę, żeby zablokować zarówno, że tak powiem, przesuwanie się tej głowicy w pionie, jak i tutaj wokół własnej osi. I w tej chwili mogę wsadzić ten taki zestaw kamera termowizyjna plus soczewka makro. Już mam ten zestaw gotowy. I wkładam tą kamerę termowizyjną do tego uchwytu i już mogę obserwować te obiekty z bliska. Troszeczkę może nawet obniżę to. Fakt tutaj jest taki, że jest troszeczkę przysłaniany ten wyświetlacz, ale proszę mieć na uwadze, że te kamery termowizyjne HIK Mikro mają bardzo dopracowane, że tak powiem, wszelkie rozwiązania. To jest taka wielka ergonomia, z którym się do tej pory nie spotkałem. Mamy możliwość wysyłania w niektórych modelach tego obrazu przez Wi-Fi bezprzewodowo lub możemy wykorzystać to złącze USB-C, żeby na przykład na laptopie obserwować sobie te wszystkie płytki drukowane lub jakieś inne elementy mechaniczne, takie precyzyjne. I proszę zobaczyć, mam tutaj ten zestaw złożony. Zrobię teraz ujęcie z innej kamery. Tak to wygląda ten zestaw, a więc tutaj jest ta podstawa. Tutaj na przykład jakaś obserwowana płytka z elektroniką, ale na razie ją odłożę. I tak to się prezentuje, ten zestaw na stole, gdy go mamy. I tutaj przy pomocy tej śruby teraz obracam i przy pomocy tej śruby możemy też sobie regulować tą odległość. Proszę zobaczyć, nie wiem jak to będzie najlepiej widać. Widzą Państwo, tą śrubą regulowałem wysokość, a gdy potrzebujemy więcej zwiększyć, po prostu trzeba tą śrubę zwolnić i trzeba też pamiętać o tym dodatkowym zabezpieczeniu. Jeżeli zainteresował Państwa ten produkt, to podaję dane kontaktowe.